Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu odbiorą Polsce pieniądze. Co dalej z PLN? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do tego, żeby stworzyć ten materiał, pochodzą z dwóch źródeł: Xstation i z Bloomberga. Zaczynamy. Odbiorą Polsce pieniądze. Co dalej z PLN? Ale zanim przejdziemy do tematu związanego z naszym krajowym podwórkiem, zachęcam do tego, żeby wziąć udział w XTB Masterclass, który startuje już za kilka dni. Dzisiaj od samego poranka najciekawszą informacją dla rynku krajowego było to, że tutaj Financial Times podaje, że Unia Europejska jest gotowa zamrozić Polsce pieniądze już nawet z tych środków strukturalnych, które są dla nas niezwykle ważne, istotne. No i oczywiście jaka jest reakcja rynkowa, czy rynek w ogóle się tym przejmuje, czy coś to jest, czy to ma jakieś znaczenie, czy ta informacja o gotowości ma pewnego rodzaju przełożenie na rynku złotego. Jak widzimy po zachowaniu euro-złotego podczas dzisiejszej sesji, złoty wcale się nie osłabia, złoty się nawet umacnia. Jesteśmy w tendencji na umocnienie krajowej waluty i to pomimo tego, że równolegle zaczyna rosnąć, zaczyna nawet spadać para euro do dolara, czyli te informacje raczej nie mają większego znaczenia i wpływu na to, co się dzieje na rynku krajowej waluty. I nawet wykres długoterminowy pokazuje, że raczej zbliżamy się do ważnych wsparć, których przełamanie da pierwsze krótkoterminowe sygnały zachęcające do krajowej waluty, niż żebyśmy mieli tutaj jakąś negatywną reakcję na rynku krajowego złotego, ponieważ i euro złoty, i dolar złoty, który także sygnalizuje tendencję umocnienia aprecjacji, to jest sygnał, że takie zachowanie oznacza, że nie ma praktycznie większego przełożenia. Takie informacje nie mają wpływu na to, jaka jest wycena krajowej waluty. I to pokrywa się z tymi obserwacjami, które czynimy już co najmniej od 10 lat, że lokalna polityka, tutaj jakaś międzynarodowa polityka, poza oczywiście konfliktem zbrojnym, nie ma większego znaczenia na to, co się dzieje. Żadne wypowiedzi bankierów centralnych, jakieś decyzje tutaj nie mają większego wpływu. Liczy się tylko globalny przepływ finansowych do amerykańskiego dolara albo od amerykańskiego dolara i oczywiście ryzyko geopolityczne. Gdybym miał tak posegregować, to mniej więcej 70% siły krajowej waluty albo słabość krajowej waluty wynika z tendencji na amerykańskim dolarze. Teraz w 20% nie wynika to z tego, jakie jest ryzyko geopolityczne związane z wojną, a tylko 10% z jakichś czynników lokalnych, przede wszystkim oczywiście tego, jakie są stopy procentowe, chociaż i to tak nie ma większego wpływu, jaka jest wycena krajowej waluty. Po prostu liczą się zupełnie inne czynniki na to, jaka będzie siła złotego. Jeszcze raz przypominam, lokalne informacje nie mają większego wpływu na to, co się dzieje na rynku krajowej waluty. I teraz ciekawy ten wykres, który od czasu do czasu zamieszczam, czyli jakie są roczne punkty swapowe na euro-złotym. I widzimy, że na przestrzeni ostatnich dni znowu zaczynają te roczne punkty swapowe rosnąć i to jest prawie 4000 punktów na rok. Gdybyśmy otwarli krótką pozycję u brokera, to jesteśmy w stanie zgarnąć prawie 4000 punktów swapowych na krótkiej pozycji. To jest bardzo dużo, to jest prawie 8% samego tego, że posiadamy krótką pozycję, czyli długą pozycję w złotym. To naprawdę są niezwykle dobre środki finansowe, korzyści z tego, że posiadamy jakieś aktywo. Bardzo rzadko które aktywo związane z podobnym ryzykiem wiąże się z takimi dodatnimi przychodami związanymi z punktami swapowymi za same posiadanie. Dlatego jeszcze raz podkreślam, jeżeli odwróci się tendencja na euro-dolarze, to złoty zacznie się gwałtownie i bardzo dynamicznie umacniać z powodu tego, że cały świat będzie chciał waluty, która ma aż tak duże dodatnie punkty swapowe, a to jest po prostu wtedy na wagę złota, żeby za darmo, praktycznie trzymając walutę, mieć aż tyle procent z samych tylko punktów swapowych. Na chwilę przed publikacją tego materiału poznaliśmy także dane o inflacji core za sierpień, core inflacji dla naszego kraju. 10,7% było to dokładnie tyle i zakładały prognozy, czyli generalnie dane są już w cenach, także nie mają większego wpływu na to, jakie są wyceny polskich aktywów, ale oczywiście prawdopodobnie będą miały wpływ na to, jaka będzie decyzja następna Rady Polityki Pieniężnej, jakie będą projekcje inflacyjne
w listopadzie poznamy te najnowsze projekcje NBP-u, inflacji i różnych innych czynników makroekonomicznych, tych wskaźników i prawdopodobnie one nam pozwolą Radzie na kolejną decyzję. I teraz zastanówmy się, co może na podstawie tych danych, które mamy na dzisiaj, jaka ona może być. Widzimy, że stawki WIBOR lekko rosną. Kiedy zobaczymy te najszybsze stawki FRA, takie mniej więcej do końca tego roku, to w rynku jest już ponad 25 punktów bazowych, a być może nawet 50 punktów bazowych. Czyli rynek nastawia się na to, że w listopadzie mogą stopy pójść w górę w Polsce nawet o 50 punktów bazowych, jeżeli oczywiście nic się przez te następne 2,5 tygodnia nie zmieni. Jeżeli zobaczymy, jakie są punkty swapowe mniej więcej na wiosnę, na środek wiosny przyszłego roku, to widzimy, że stopy procentowe mają wzrosnąć nawet o 75 punktów bazowych od obecnych poziomów. I gdy zobaczymy na to, jakie stopy procentowe mają być za rok w Polsce, to widzimy, że już tutaj niewiele się dzieje, czyli generalnie rynek nastawia się na jeszcze mniej więcej 75 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych mniej więcej do połowy przyszłego roku, a później ma być flauta, ma być już stabilizacja płaskowyż tego cyklu podwyżek stóp procentowych, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni, bo naprawdę wydarzenia na froncie, jakieś inne wydarzenia mogą oczywiście całkowicie zmienić to, co się dzieje na oczekiwaniach co do przyszłych stóp procentowych i to ma oczywiście bardzo duże znaczenie. Obserwujemy także bardzo dużą zmienność na rynku polskich obligacji i w tym wypadku rentowności spróbują się znowu zbliżyć do poziomu 8%. Ten poziom widocznie jest broniony przez jakiegoś mocnego gracza. Jestem także bardzo ciekawy, co się stanie, jeżeli znowu będziemy atakować ten poziom 8% na rentowności. Więc no tutaj rynek polskich obligacji także dyskontuje te podwyżki stóp procentowych. A jak zachowują się instrumenty, które wyceniają ryzyko i prawdopodobieństwo bankructwa naszego kraju? W jednym z ostatnich wpisów w komentarzach było pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo bankructwa naszego kraju i te instrumenty typu CDS starają się odpowiedzieć na to pytanie i one pokazują, że tutaj jest ono teraz 2-3-krotnie niższe niż było to jeszcze 10 lat temu, czyli ryzyko na bankructwa naszego kraju i to przy tych informacjach, które teraz mamy, ryzyku wojny, ryzyko geopolitycznym, sytuacji finansów publicznych i tych wszystkich innych informacji sygnalizuje, że ryzyko jakiegoś tutaj czegoś niedobrego w naszym kraju jest 2-3-krotnie niższy niż to miało miejsce 10 lat temu i ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje. I jeszcze raz przypominam, CDS-y to są takie jakby ubezpieczenia na wypadek bankructwa danego emitenta i w tym wypadku na poziomie 185 punktów bazowych tyle wynosi ubezpieczenie na wypadek bankructwa Polski czyli żeby się ubezpieczyć na obligacjach 5-letnich, no tyle trzeba zapłacić tutaj punktów swapowych, żeby po prostu spać spokojnie i jeszcze raz widać na tym wykresie, że jest to 2-3-krotnie mniej niż miało to miejsce 10 lat temu i to jest moim zdaniem odpowiedź na pytanie, czy ryzyko bankructwa Polski jakieś występuje. Drobne oczywiście jest, ale oczywiście jest 2-3-krotnie niższe niż to miało miejsce 10 lat temu. Rynek jest jednoznacznie sygnalizuje wprost, że ryzyko takiego wydarzenia w Polsce praktycznie nie występuje. Ale jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w naszym kraju na przestrzeni następnych 12 miesięcy? I wynosi ono 60% i widzimy, że ostatnie dane makroekonomiczne zwiększyły prawdopodobieństwo z nieco poniżej 50% na 60%. I to jest taki, rynek nastawia się, że zjawisko makroekonomiczne zwane recesją wystąpi z szansą 60%. Jaki ma to wpływ na rynek warszawskiej giełdy? Oczywiście niejaki, nie ma praktycznie to większego znaczenia. Rynek już praktycznie to zdyskontował, a warszawska giełda papierów wartościowych dzisiaj jest spokojna i czeka po prostu na to, co się wydarzy na Wall Street. Bo jeszcze raz przypomnę, Wall Street testuje potężne wsparcia i od tego testu zależy także, jaka będzie koniunktura na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dokładnie balansujemy na górnej krawędzi klina zniżkującego, więc gdyby doszło do wyjścia górą, byłby to pewnego rodzaju sygnał ocieplający klimat inwestycyjny, ale dopiero moim zdaniem pokonanie poziomu 1420, czyli tych ostatnich maksimów, będzie prawdziwym sygnałem, że w krótkim terminie ociepla się klimat inwestycyjny na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Jest to możliwe nawet podczas dzisiejszej sesji, jeżeli oczywiście doszłoby do ataku popytu na ryzyko na początku sesji na Wall Street, więc bądźmy bardzo czujni, co się wydarzy.
podczas tego, co się za chwilę zacznie dziać na nowym kontynencie, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej. I teraz rynki światowe, oczywiście amerykańskie obligacje nie radzą sobie znowu z poziomem 4%, czyli popyt na ryzyko może wystąpić dzisiaj i zaatakować na Wall Street. Poziom 4% moim zdaniem jest kluczowy, podobnie jak na brytyjskich obligacjach poziom 5%. 4% tutaj, 5% na obligacjach brytyjskich, 8% na polskich rentownościach. Jestem ciekawy, czy banki centralne bądź też inne instytucje nie wyznaczyły sobie pewnych poziomów, których przełamanie nie może wystąpić i które to poziomy są bronione, więc zobaczymy, jak to będzie. Początek sesji amerykańskiej jest taki lekko proamerykański dolar, ale jak widzimy zmienność jest niewielka. Tutaj niewiele się dzieje, poziom 0,97 cały czas się ładnie broni. Na dolar do jenie występuje ciekawe zjawisko ekstremalnego strachu na jenie i chciwości na amerykańskim dolarze. Więc bądźmy bardzo czujni, co się wkrótce wydarzy. Z tych poziomów może dojść do interwencji, bardzo mocnego, gwałtownego odbicia. Dlatego bądźmy bardzo naprawdę ostrożni. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega górne ograniczenie kilkuletniego kanału wzrostowego. Tam jest także poziom oporów z ostatniej dekady XX wieku, więc naprawdę ilość miejsc takich związanych z oporami jest duża i prawdopodobieństwo wystąpienia z tego poziomu mocnej korekty jest także bardzo duże. Pojawiły się dzisiaj także informacje, że Wielka Brytania rezygnuje z obniżki podatków i od razu funt brytyjski zaczął się umacniać. Eurofunt jest coraz niżej od poziomu 0,87, czyli funt brytyjski ma potencjał ku temu, żeby się umacniać i rynek ryzyka, w tym wypadku Bitcoin, na samym początku sesji amerykańskiej także sygnalizuje presję na ryzyko. Globalny popyt na ryzyko będzie testował okolice tej rocznej linii trendu spadkowego, która w ujęciu intradayowym jest już pokonywana, natomiast w ujęciu dziennym jeszcze nie jest, więc jesteśmy w bardzo wrażliwym miejscu i na tym wykresie także zaznaczyłem opór, czyli okolice $20 500, którego pokonanie moim zdaniem już ostatecznie udowodni, że to popyt przejmuje inicjatywę i jest szansa na atak na opory zlokalizowane w okolicach $23-24 tysięcy. I oczywiście obserwujemy z wielką uwagą na to, co się wydarzy na Wall Street. Piątkowa sesja przyniosła znowu cofnięcie w okolice wsparcia, nie było kolejnego ataku popytu, ale dzisiaj zapowiada się wyższe lekko otwarcie i zobaczymy, co się dalej będzie działo. Poziom 3600 punktów na indeksie S&P, przypominam, na znowu ten sam wykres. To jest miejsce, gdzie przebiega potężnie ważna średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Każdy spadek i utrzymywanie poniżej tego poziomu oznacza, że rynek wycenia recesję w amerykańskiej gospodarce prawdziwą, głęboką i długotrwałą, ale utrzymanie i odbicie od tego poziomu będzie sygnalizowało, że spowolnienie bądź też recesja będzie bardzo krótkoterminowe i krótkotrwałe i bardzo płytkie, więc naprawdę rynek teraz decyduje, jakie będą losy koniunktury gospodarczej na przestrzeni następnych 6 do 9 miesięcy, więc zapowiada się pasjonująca oczywiście sesja na Wall Street. Indeks DAX zachowuje się optymistycznie, tak jakby już dyskontował to, że popyt na ryzyko rzeczywiście zaatakuje na Wall Street, będzie mieć dobrą sesję giełdową. No i na koniec rynek surowcowy, ponieważ tutaj także obserwujemy ciekawe zjawiska. Na rynku złota potwierdzane jest wsparcie $1640, ale na razie jest to tylko krótkoterminowe wsparcie. Na rynku miedzi ta najszybsza linia trendu spadkowego także ma tutaj duże znaczenie. Obserwujemy spadki cen gazu w Europie. Gaz jest najtańszy od czerwca, co oczywiście zmniejsza presję inflacyjną na starym kontynencie. To jest bardzo dobra wiadomość. I na koniec rynek srebra, który także zbliża się do ważnego wsparcia w okolicach $18, więc tutaj rynek surowcowy sygnalizuje nam, że bliskość ważnych wsparć może wygenerować następne ważne impulsy średnioterminowe, więc bądźmy bardzo czujni, jakby zachowają się generalnie surowce, gdyby doszło do wzrostu popytu na ryzyko, czy popyt na ryzyko będzie także obserwowany na surowcach, czy też skoncentruje się przede wszystkim na indeksach giełdowych i na przykład na Bitcoinie. Jestem bardzo ciekawy, co się wtedy wydarzy. Ale jeśli chcesz się nauczyć inwestowania, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie, a dzisiaj o inflacji, która nie chce odpuszczać.
Link w opisie tam na dole. Jak ktoś chce się zaznajomić, zachęcam do tego, żeby poczytać i dowiedzieć się zdecydowanie więcej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam, do zobaczenia.